Witam. Często się mówi o nadciśnieniu jako chorobie cywilizacyjnej. Natomiast wiele osób cierpi na sytuację zupełnie odwrotną, na chronicznie niskie ciśnienie, co też jest stanem niebezpiecznym i nie każdy sobie zdaje z tego sprawę, bo przypisujemy jakieś złe samopoczucie różnym rzeczom. Na przykład, że to jest pora roku, albo jestem przepracowana, albo może to jeszcze organizm się nie zregenerował po tym zeszłorocznym COVID-zie i tak dalej. Natomiast zdarza się na pewno nieraz u takich osób, że czują się osłabieni, mają taką apatię, brak energii, brak sił. Czasami mogą towarzyszyć temu bóle głowy, zawroty głowy, występuje bladość skóry, szczególnie bladość cery, podkrążone oczy. Człowiek odczuwa, że jest brak pamięci, brak koncentracji. Czasami zdarzają się nawet omdlenia, taka sytuacja, kiedy w oczach robi się ciemno i koniecznie trzeba usiąść w tym momencie. To już świadczy o tym, że mózg jest niedotleniony, bo przy niskim ciśnieniu krew w odpowiedni sposób nie dociera do wszystkich komórek mózgu i różnych narządów. Nie dostarcza tam odpowiednią ilość i składników odżywczych, i tlenu. I jeżeli taki stan będzie utrzymywał się przez dłuższy czas, mogą rozwinąć się poważniejsze schorzenia. Dlatego trzeba zadbać o to, żeby ciśnienie krwi było normalne. I jakie właśnie ciśnienie uważa się za normalne, a jakie za niskie? Oficjalnie liczby 90/60, gdzie skurczowe ciśnienie to jest 90, rozkurczowe 60, to uważa się za niedociśnienie. Oczywiście trzeba na to patrzeć jeszcze przez pryzmat swojego organizmu, bo na przykład dla osób, które ogólnie cierpią na nadciśnienie, nawet 120/80, takie książkowe, może okazać się zbyt niskim i organizm może źle na to reagować. Dlatego bardzo ważne, abyśmy mierzyły ciśnienie, ale też porównywały z tym stanem na co dzień naszego organizmu. Bo najgorsze dla nas to jest takie skoki, zbyt wysokie i zbyt niskie, które bardzo często towarzyszą osobom z nadciśnieniem, które mają źle dobrane leki, albo osobom, które w ogóle nie mają nadciśnienia, a leki biorą. Dlaczego tak może się zdarzyć? O tym mówiłam w innym nagraniu o fałszywym nadciśnieniu. Jeżeli nie wiedzieliście, sięgnijcie do tego wideo i jeżeli widzicie, że ten temat może Was dotyczyć, że czasami macie normalne, czasami niskie, czasami wysokie. Jakie są przyczyny występowania niedociśnienia? Ogólnie mogą być one bardzo różne. To może być stres, to może być anemia, albo jakieś zaburzenia neurologiczne lub hormonalne, na przykład niedoczynność tarczycy. To mogą być choroby serca, to może być stosowanie jakichś leków i jako skutek uboczny może być zbyt niskie ciśnienie. Albo w ciąży. Czasami może się pojawić nadciśnienie, a może się pojawić niedociśnienie. Warto jeszcze zwrócić uwagę na fakt, o którym bardzo mało mówi się, mało ludzi sobie będzie kojarzyło, że praca naszych naczyń krwionośnych jest mocno uzależniona od tego, jak funkcjonują jelita i jak się wypróżniamy. Osoby, które mają zaparcia, będą miały problemy z ciśnieniem. Może występować nadciśnienie, ale bardzo często właśnie występuje niedociśnienie. I jeżeli chcemy to wyregulować, zacznijmy od jelit. Zobaczcie, jakie ważne jest zrozumienie, jaka jest przyczyna tej dolegliwości, dlaczego ciśnienie spada. I jak usuniemy przyczynę, to już nic dodatkowo nie ma potrzeby robić. Stosować jakichś suplementów dodatkowo, a tym bardziej leków. Natomiast oczywiście suplementy nam mogą nam pomóc zioła. Jednak zwróćmy uwagę przede wszystkim na ruch, on jest ważny dla naczyń krwionośnych, na to, jaka jest nasza dieta, ile pijemy płynów, bo nawadniać organizm w odpowiedni sposób też trzeba. Bardzo dobrze pomagają zimne prysznice albo zimne kąpiele lub przynajmniej takie naprzemienne, zimne, ciepłe oblewanie się wodą, bo zimno ogólnie stymuluje nasz organizm, poprawia krążenie krwi i krążenie limfy. Bardzo ważne też jest dobrze odpoczywać, relaksować się, dbać o to, żeby skutki tego nadmiernego stresu w naszym organizmie nie występowały. Natomiast jeżeli chodzi o dodatkowo wspomaganie różnymi suplementami i ziołami, to warto wspomnieć o L-karnitynie, która dba o przemianę kwasów tłuszczowych w naszym organizmie, która pomaga naładować nasz organizm energią. Bardzo dobrze też dba o nerki i o wątrobę.
Nie może zabraknąć w naszej diecie witaminy C z bioflawonoidami. I jeżeli nie możemy w pewnym okresie, tak jak na przykład w zimie, dostarczyć wystarczającą ilość tej witaminy z warzywami i owocami, no to jak najbardziej można ją suplementować, bo witamina C z bioflawonoidami będzie wzmacniać nam ściankę naczyń krwionośnych. Można też dodawać do swojego pożywienia różnego rodzaju rozgrzewające przyprawy, takie jak imbir albo kurkuma. Można zrobić sobie pastę z kurkumą i to poprawia i krążenie krwi, i krążenie limfy, i usuwa stany zapalne, i ogólnie dodaje energii, i dotlenia mózg. Lepiej wtedy myślimy, lepsza jest pamięć. Ogólnie kurkuma ma bardzo pozytywny wpływ na nasz organizm. Ja już mam całą serię filmów na temat kurkumy, ale do jednego szczególnie Was odsyłam. Link zamieszczę w opisie pod tym wideo, gdzie pokazuję, dlaczego nie każda kurkuma zadziała tak samo. Co powoduje, że jej działanie jest bardzo pozytywne na nasz wpływ, z czym trzeba ją połączyć, w jaki sposób zrobić odpowiednią pastę. Także sięgnijcie po to nagranie. Jeżeli chodzi o kurkumę, to lepiej stosować właśnie napoje z kurkumą, niż nadwyrężać swój organizm nadmiernym stosowaniem kofeiny. Kofeina, szczególnie w tych napojach energetycznych, gdzie jeszcze dodatkowo jest cukier, bardzo często wywołuje coś takiego, że ludzie, szczególnie młodzi, mówią, że w pewnym momencie już czuje takie drżenie rąk, chyba od tego, że za dużo kofeiny jest, a nadal moja głowa nie myśli i człowiek sięga po kolejną dawkę. To jest bardzo niebezpieczne, bo to wyczerpuje nasz układ nerwowy. Trzeba stosować takie środki, które wręcz odwrotnie go doładują. I na przykład miłożąb japoński. Jedno z ziół, które będzie bardzo dobrze wpływać na nasz mózg. Poprawia pamięć, poprawia koncentrację. Można też wykorzystać różeniec górski jako adaptogen, który obniża reakcję naszego organizmu na stres. Bo z jednej strony mówiliśmy, stres może powodować niskie ciśnienie, a nawet jeżeli przyczyna jest zupełnie inna, to stres będzie nasilał działanie tych negatywnych czynników, które na nas wpływają i spadki ciśnienia u nas wywołują. I można też robić sobie raz na jakiś czas takie napary ziołowe, które też będą wspomagać cały układ krążenia i dotlenianie wszystkich naszych komórek. Na przykład berberys zwyczajny albo rozmaryn lekarski lub bylica pospolita. Zobaczcie, jaki mamy ogromny wybór i na pewno jeszcze więcej innych roślin, ziół znajdziemy, które mogą wspomagać nasz organizm. Mam nadzieję, że weźmiecie Państwo dla siebie jakieś ciekawe wskazówki. A ja życzę Państwu dużo zdrowia i do zobaczenia w kolejnych nagraniach. Z Wami była Natalia Samarc.